Zagrałem w Chińczyka w FC24. To jest plansza, ale jak to będzie dokładnie wyglądało? Dajemy kluby do ekstraklasy za Puszczę Niepołomice i symulujemy mecz po meczu. Od wyniku tych meczy będzie zależało, o ile pól dany klub będzie mógł się poruszyć. Jeżeli zespół wygra mecz, będzie mógł przejść o tyle pól do przodu, ile strzeli bramek w wygranym meczu. Jeżeli padnie remis, nic się nie dzieje, a jeżeli zespół przegra, cofa się do tyłu o tyle pól, ile stracił goli. Kluby mogą nawzajem się kłuć, a jeżeli ktoś wygra 3 golami bądź więcej, ma dodatkowy mecz. Przechodzimy do pierwszego meczu i Real wygrywa z Górnikiem Zabrze 3-1, także idą o 3 oczka do przodu. Manchester City remisuje bezbramkowo z Piastem Gliwice, także nic się nie dzieje. Barcelona remisuje 2-2 z Rakowem, a więc przechodzimy do PSG i Paryż wygrywa 1-0 ze Stalą Mielec, a więc oni ruszają się o jedną pozycję. Wracamy do Realu Madryt, który teraz remisuje 1-1 z Krakowią, a Manchester City wygrywa 2-1 ze Stalą i mogą ruszyć się o 2 pozycje. Barcelona wygrywa 3-2 z Krakowią i ruszają się o 3 pola. Paryż teraz sobie postrzelał, wygrywają 2-4 i powoli gonią Real Madryt. Real wygrywa 2-1 ze Śląskiem Wrocław i na planszy są tuż za Manchesterem City. Za Manchesterem City, które teraz wygrywa pewnie wysoko 4-1 ze Śląskiem i nie dość, że ruszają się o 4 oczka, to jeszcze będą mieć dodatkowy mecz. A w dodatkowym meczu wygrywają z Pogonią 2-0 i lądują tuż za Barceloną. Barca również wygrywa 2-0, także uciekają drużynie Guardioli, a PSG pokonuje Wartę 3-1. Patrzymy na mecz Realu i wygrywają z Pogonią 1 bramką, ale mogą ruszyć się o 3 pola do przodu. City wygrywa 3-1 z Radomiakiem, a to oznacza, że trafiają na pole FC Barcelony i kują Blaugrane, która musi wrócić się na start. I na tym starcie Barcelona zostanie, bo remisują z ŁKS-em, PSG remisuje z Legią, a Real skromnie, bo skromnie, ale wygrywają 2-1 z Wartą i dzielą się polem z FC Barcelony. Manchester City wygrywa 2-1 z Koroną Kielce, a Barcelona przegrywa 2-1 z Legią i dalej muszą pozostać na starcie. Paryż wygrywa 2-1 z Jagiellonią Białystok i są już na półmetku planszy, a królewscy wygrywają z Piastem Gliwice 3-1. City remisuje z Zagłębiem, a Barcelona przegrywa kolejny mecz, także plansza pozostaje bez zmian. PSG za to rusza się o 2 pola po zwycięstwie ze Śląskiem Wrocław, a Real wygrywa 3-1 i zbliżają się do Manchesteru City. City po raz kolejny remisuje, tym razem z Jagiellonią, a Barcelona w końcu wygrywa 3-1 z Radomiakiem. PSG wygrywa 2-1 z Ruchem Chorzów. Real nie poradził sobie w wyjazdowym meczu z Radomiakiem, tylko remis, a City wygrywa 2-0 z Ruchem i uciekają królewskim. Barcelona wygrywa kolejny mecz i kuje Real Madryt, który musi się wrócić na start. Paryż wygrywa 3-0, także nie dość, że ruszają się o 3 pola, to jeszcze mają dodatkowy mecz. A w dodatkowym meczu wygrywają 3-2 z Rakowem i jak na ten moment tylko 3 oczka dzielą ich od wygranej. Real wygrywa 3-0 z Lechem Poznań, także mogą uciekać Manchesterowi City, a w dodatkowym meczu remisują bezbramkowo z ŁKS-em. City pokonuje Lecha 2-0 i w dalszym ciągu gonią Real. Barcelona remisuje z Koroną Kielce, a PSG wygrywa 3-1 z Piastem Gliwice i są liderami tego odcinka. A my gramy dalej, zobaczymy kto zajmie kolejne miejsca. Real wygrywa 2-0 z Koroną. City remisuje, także się nie rusza,
a Barca wygrywa 3-0 ze Śląskiem Wrocław. I żeby skuć Manchester City, potrzebują zwycięstwa i 2 goli, a wygrywają 3-1 z Pogonią. Real remisuje z Rakowem, a Manchester City wygrywa 3-0 z ŁKS-em i są bliscy zajęcia drugiej pozycji. Ale w dodatkowym meczu tylko remis. Barca wygrywa 2-0 z Ruchem, a Real 4-1 z Legią, także uciekają w Blaugranie. W dodatkowym meczu tylko remis, a Manchester City wygrywa 3-1 z Wartą i zajmują drugie miejsce w tym pojedynku. A więc o trzecie miejsce powalczy Real z Barceloną. Barca remisuje, a Real przegrywa swój mecz z Widzewem, także cofają się o 3 oczka. Barcelona teraz wygrywa wysoko 4-1 i mają dodatkowy mecz. I z Piastem też wygrywają 3-2, także na ten moment Barcelona jest bliżej trzeciego miejsca. Real przegrywa kolejny mecz, tym razem z Ruchem 3-1 i znowu muszą się cofnąć o 3 pola do tyłu. Barca z remisem, a Real daje sobie nadzieję, bo wygrywają 3-0 z Jagiellonią. A w dodatkowym meczu aż 5-2 ze Stalą Mielec. Barca wygrywa 1-0 z Wartą i tylko 2 pola dzielą ich od trzeciego miejsca. Ale czy Barcelona na pewno zajmie trzecie miejsce, tego nie wiem, bo Real po raz kolejny wygrywa pewnie, tym razem z Legią. A w dodatkowym meczu wygrywają z Krakowią 0-1. Barcelona wygrywa 3-1, ale nic im to nie daje. A królewscy po raz kolejny będą mieć jeden mecz więcej, bo wygrywają 3 bramkami z Górnikiem. A z Piastem Gliwice wygrywają 2-0. Barcelona remisuje 1-1 z Rakowem, a Real po raz kolejny wygrywa, tym razem z Wartą 2-0. I królewscy potrzebują zwycięstwa i 3 goli, żeby wyprzedzić Barcelonę. W kolejnym meczu Barcelona wygrywa 1-0 z Górnikiem, także są teraz nieco bliżej niż Real. A Real wygrywa 2-0 i na ten moment mamy remis i ciekawą końcówkę tego pojedynku. Kolejny mecz Barcy i przegrywają 3-2 z Piastem, także cofają się o 3 pozycje do tyłu. Zobaczmy jak odpowie Real, a Real przegrywa 2-0 i cofają się o 2 pola do tyłu. Barcelona wygrywa z Ruchem 3-1 i wracają na pozycję, gdzie potrzebne im zwycięstwo 1-0. A królewscy przegrywają kolejny mecz z rzędu, tym razem z Rakowem 0-1. Barcelona wygrywa 2-0 z Pogonią, ale nic im to nie daje. A Real wygrywa 2-0 z Koroną, także po raz kolejny są blisko tego trzeciego miejsca. Barca wygrywa 2-1, także nic się nie dzieje. A Real wygrywa 4-0, także ruszyć się nie może, ale za to mają dodatkowy mecz. Jak patrzymy na planszę, to potrzebują zwycięstwa i 2 goli w meczu. A mecz kończy się wynikiem 2-1 dla Realu, także oni zajmują trzecie miejsce. PSG na pierwszym, Manchester City na drugim, Real na trzecim, na czwartym miejscu FC Barcelona. Także kończymy ten odcinek. Jeżeli pomysł Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę, na pewno to bardziej pomoże niż zaszkodzi.